Krzyżaków od zwykłych zakonników wyróżniał ślub walki z poganami. To była podstawa do podboju i utworzenia rozległego państwa krzyżackiego oraz wzniesienia licznych warowni. Kiedyś miały strzec granic, ale chyba przede wszystkim pokazywać wielkość nowej na tych ziemiach wiary. Dziś to wspaniałe atrakcje turystyczne, zebrane w szlak zamków gotyckich. Wybierz się z nami na wyprawę po pomorskich zamkach pokrzyżackich. Największy ceglany zamek w Europie, a może i na świecie. Właśnie przyjechaliśmy do Malborka. Nie pierwszy raz go będziemy zwiedzać, ale na pewno kolejny raz będzie to cudowne przeżycie. Malbork od 1309 roku był stolicą państwa zakonnego. Rozpoczęto wtedy wielką rozbudowę rezydencji do rozmiarów, których nie znał żaden ówczesny średniowieczny zamek. Szacuje się, że użyto do tego około 30 milionów cegieł. Swojej patronce poświęcili olbrzymią figurę na elewacji, liczącą 14 metrów Madonnę Malborską. Odtworzono ją niedawno, bo została zniszczona podczas II wojny światowej. Zresztą cały zamek poważnie ucierpiał, a jego odbudowa trwa w zasadzie do dziś. Szokować może fakt, że nawet w czasach świetności mieszkało tu maksymalnie 70 braci zakonnych. Co ciekawe, ślubowali oni ubóstwo, ale tylko z perspektywy prywatnego majątku. Służyć mieli zakonowi i swoimi działaniami pomnażać jego zasoby. I tak też się działo, bo przepych na zamku widać niemal na każdym kroku. Znajdziesz tu największy na świecie okap kuchenny, pod którym przygotowywano najwystawniejsze uczty. Te podawano w okazałym pomieszczeniu. Jesteśmy w wielkim refektarzu, sala wielka, atrakcyjna, no i mamy przykład ciekawego ogrzewania podłogowego. Pod posadzką znajdują się rozgrzane kamienie, a gdy się otwierało poszczególne wloty, po prostu ciepło uciekało do góry, ogrzewając pomieszczenie. Bucha ciepło. Cały ten przepych miał wręcz onieśmielać licznych gości zakonników. Myślę, że to zadanie doskonale spełniał, bo i dziś trudno sobie wyobrazić taką nowoczesność w czasach średniowiecza. Kompleks składa się z przedzamcza, zamku średniego i wysokiego, oddzielonych od siebie kolejnymi wstęgami niezdobytych murów. Jesteśmy w ogrodzie różanym. Tutaj opierało się piękne popołudniowe słońce podobno i to był taki piękny teren spacerowy dla zakonników. Spacerować po zamkowych terenach można bez końca, więc zarezerwuj przynajmniej 3 godziny, by trafić we wszystkie zakątki trasy turystycznej. Potęga Krzyżaków nie objawiała się tylko w stolicy, bo zamki stawiano gęsto, by zakonnicy podróżując nie musieli nocować w miejscach o wątpliwej reputacji. Również i my zaznaliśmy wygody i luksusów tutejszego noclegu, bo Gniewski Zamek jest dziś zarazem hotelem. Sam zamek prezentuje się wyśmienicie. Jego niemal symetryczna sylwetka ze szczupłymi strzelistymi wieżyczkami góruje ponad Wisłą, z którą spotykają się tu nieśmiało wody Wieżycy. Po włączeniu do Polski w XV wieku warownia stała się siedzibą polskich starostów. Najznamienitszym był Jan Sobieski, nim został polskim królem. Późniejsze zawieruchy i pożary spustoszyły wyposażenie twierdzy, stąd mało tu zabytków. Jednak przewodnicy swoją charyzmą sprawiają, że zwiedzanie jest fantastyczne i zapada w pamięć na długie lata.
Polecamy w szczególności nocne zwiedzanie ze sporą dawką humoru. Witajcie! Centrum Rozrywki Gniewskiego Zamczyska. Tu się można co nieco rozerwać i to dosłownie. Do pełnej odbudowy nie miał szczęścia kolejny krzyżacki zamek. Jesteśmy w Sztumie, na zamku gotyckim. Kiedyś wyglądał niezwykle okazale, miał piękne wieże, niestety one się do dzisiaj nie zachowały, ale i tak jest malowniczo. Przede wszystkim najpiękniejsze jest tutaj położenie samego zamku nad 2 jeziorami. Mury praktycznie schodzą niemal nad samą wodę. Wygląda to zjawiskowo, zobaczycie to szczególnie później na ujęciach z drona. Nic dziwnego, że tak tu romantycznie, bo zamek powstał jako letnia rezydencja wielkiego mistrza zakonu. Na tle innych budowli wyróżnia się choćby rozległym dziedzińcem. Koleje losów związane z najazdami Szwedów i polityką Prusaków ogołociły zamek ze swojego piękna i ogromu, pozostawiając nieliczne średniowieczne zabudowania. W jego murach odnajdziecie wystawy poświęcone historycznym strojom dostojników oraz czasowe wystawy. My podziwialiśmy opowieść o figurze Światowida, niemal imiennika naszego drona. Czas na kolejne, choć nietypowe naj. Stoję pod zamkiem w Kwidzynie. To jeden z bardziej charakterystycznych elementów szlaku zamków gotyckich, a to za sprawą obiektu, który jest za mną. To największa latryna na świecie, no ale popatrzcie, jak całość prezentuje się na tle tych rzepaków cudownych. Jeszcze w takiej scenerii tego miejsca nie widzieliśmy. Gdanisko, bo tak się ta wieża nazywa, nie pełniło tylko funkcji sanitarnych. Było również wieżą obrony ostatecznej. Zamek ten, chyba jako jedyny w Polsce, jest połączony z potężną katedrą. Wszak był to zamek biskupów pomezańskich, choć za dołączeniem świątyni przemawiały w pierwszej kolejności względy obronne, a nie bliskość do miejsca pracy. Sama katedra jest też bardzo interesująca, ale opowiemy o niej w innym filmie, więc zachęcam do subskrypcji. Jesteśmy w dawnym dormitorium, czyli wspólnej sypialni kanoników. To była pierwotna funkcja tej sali. Dziś jest to największa sala na całym zamku. Bardzo okazała. W zamku, prócz wystawy historycznej, można zwiedzić też tę o Mennonitach, niderlandzkim ludzie osiadłym na tych terenach, oraz podziwiać wystawę przyrodniczą. Tutejsze wnętrza, jak i w kilku innych warowniach, oglądaliśmy bezpłatnie w ramach pomorskiej karty turysty, po wykupieniu której można zwiedzać liczne obiekty w Trójmieście i nie tylko. Oddalimy się teraz nieco od Wisły, wszak państwo krzyżackie tereny miało znaczne. W miejscowości Zamek Kiszewski można znaleźć ruiny średniowiecznej warowni, położone nad wijącą się wieżycą, idealną na kajakowe spływy, o czym sami się przekonaliśmy. Sam zamek pozostaje w rękach prywatnych, a właściciele usilnie próbują przywrócić mu dawną świetność. Można go zwiedzać po uprzednim umówieniu. Kolejny zamek gotycki, krzyżacki w Bytowie, bardzo okazały i wystawny. We wnętrzu znajduje się muzeum. Znajdziesz tutaj wystawy ciekawe o zamku samym oraz o Kaszubach, bo na Kaszubach właśnie się znajdujemy. Zamek powstał w XIV wieku i stoi do dziś. Zamek strzegł zachodniej granicy, a że powstał nieco później niż inne, to
to przy jego projektowaniu uwzględniono rozwój broni palnej. Był to unikat w tamtych czasach. Po zdobyciu go przez Polaków oddano go w lenno władcom pomorskim. Stąd sala z portretami przedstawicieli Gryfitów. Ale wystawy są tutaj poświęcone głównie zachodnim Kaszubom. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Bytów i okolice pozostały w granicach państwa niemieckiego. Odłączeni od swoich pobratymców musieli opierać się germanizacji, tworząc swoją własną tożsamość. Bytowski zamek przyciąga przysadzistymi basztami. Dwie z nich łączy klimatyczny mur zachodni, którym warto się przespacerować. A wiesz, że całe założenie zamkowe w Czuchowie było drugim co do wielkości po Malborku? Wszyscy rycerze i dostojnicy z zachodu trafiali najpierw tutaj, więc Krzyżacy postanowili już na tym zamku wprawiać gości w osłupienie. Warownia przy tym strzegła granic ich państwa. Do dziś zachowała się masywna i widoczna niemal z każdego punktu w mieście wieża zamkowa. Przy niej skrywają się ruiny skrzydeł. Budynek przylegający do wieży to XIX-wieczny kościół ewangelicki. Dziś mieści się tutaj muzeum, które skrywa niebanalne skarby. Pierwszym z nich są srebrne monety z XVII wieku, ukryte najpewniej, gdy zamek był oblegany przez wojska szwedzkie. Kolejnym są monety z X wieku, odnalezione na okolicznych polach. Wkrótce zobaczycie tu również XVI-wieczny hełm kapelin, odkryty podczas badań archeologicznych. Warto wspiąć się na wieżę, która w przyszłości stała się dzwonnicą kościelną. Dziś zorganizowano tutaj punkt widokowy na miasto i liczne czuchowskie jeziora. W pomorskiej części szlaku zamków gotyckich warto zajechać również do Lęborka z jego karmazynowym zamkiem krzyżackim. Dzisiaj to wiekowa siedziba sądu. Ślemy rycerskie pozdrowienia.